load and make ready. Are you ready? Stand by! If you are finished, unload and show clear. If clear, hammer down, holster. Wrench is clear, scoring. Strasznie dużo gadacie w tym IPS-ce. No tak jest. Witamy w kolejnym odcinku Mixed Shooting Arts. Gościmy na strzelnicy B7 na osi dynamicznej. Dzisiaj omówimy troszkę nomenklaturę, techniki oraz ponownie wyszukamy podobieństwa i różnice między strzelaniem praktycznym, sportowym a taktycznym. I oczywiście wspomnimy o postawach strzeleckich. Wszystkie czynności, które wykonujemy na torze IPS-C, wykonujemy na komendę sędziego. Tych komend jest kilka. One są z góry ustalone, także to nie jest tak, że sędzia sobie wymyśla te komendy na poczekaniu, tylko jak gdyby z regulaminu poszczególnymi komendami posługuje się. Tak? Pierwszą komendą, którą wydaje, jest komenda Load and Make Ready. I po tej komendzie zawodnik wyjmuje pistolet i ładuje go. Przeładowuje i zabezpiecza. No i w zależności od klasy sprzętowej zabezpieczamy albo bezpiecznikiem skrzydełkowym i wtedy taki pistolet jest zabezpieczony, albo zrzucamy kurek, tak żeby pierwszy strzał nastąpił z samonapinania. Tak przygotowany pistolet chowamy do kabury i to jest zakończenie komendy Load and Make Ready. Następną komendą jest Are you ready? To jest upewnienie się, czy zawodnik jest gotowy. Zawodnik przyjmuje postawę startową, sędzia się pyta, czy jest gotowy. W IPS-C nie musi potwierdzać tego. Jeżeli nie zaprzeczy, to znaczy, że zawodnik jest gotowy. Następna komenda to jest standby, czyli uwaga. I po tej komendzie w okolicach 3 sekund następuje dźwięk timera, który już pewnie słyszeliście. I w tym momencie startujemy, dobywamy i rozpoczynamy strzelanie. W momencie, kiedy zawodnik skończył strzelać, sędzia wydaje komendę If you are finished, unload and show clear. Wtedy zawodnik rozładowuje broń, wyjmuje magazynek, wyrzuca kulkę z komory i pokazuje do sprawdzenia. Sędzia następnie wydaje komendę If clear, hammer down, czyli trzeba oddać strzał kontrolny. I następna komenda to jest holster, czyli kabura. W momencie, kiedy zawodnik puści broń, ostatnia komenda, która zamyka cały przebieg, to jest wrench is clear, strzelnica wolna i w tym momencie można podejść do strzelnicy, można sobie już tarczę poglądać, pokleić itd. A powiedz mi, dlaczego po angielsku? Wiesz co, zawody Federacji IPS-C, jest to międzynarodowa federacja, rozgrywają się w różnych miejscach na świecie i żeby nie było problemu, że na przykład jedziesz, nie wiem, do Serbii, tak jak byliśmy na Mistrzostwach Europy w Serbii i nagle ktoś Ci wydaje komendy po serbsku, a Ty nie masz pojęcia, co zrobić wtedy, tak? Także jest ujednolicony język, którym porozumiewa się sędzia z zawodnikiem, niezależnie od tego, w jakim kraju jest to organizowane. Na zawodach poziomu 3, czyli międzynarodowych, jest to język obowiązkowy. Na zawodach niższych poziomów komendy mogą być też po polsku wydawane, ale to nie ma problemu, nawet jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego za dobrze, nauczenie się tam 7 sekwencji, sentencji to nie jest jakieś wyzwanie. Czyli rozumiem, że na szkoleniach jakby cały czas powtarzalność jest tych samych sekwencji, tak, więc można się tego nauczyć. Dokładnie tak. To dla mnie jest wszystko jasne, więc teraz chciałbym Ci pokazać, jak to wygląda w strzelectwie taktycznym. Ładuj! Gotów? Rozładuj. I w zasadzie to koniec komend. Aha. Komendy trochę się różniły u mnie w IPS-ce i udarka w taktyce, ale jeżeli jesteśmy świadomi, jak jest broń przygotowana, w jakiej kondycji się znajduje, to w kwestiach bezpieczeństwa absolutnie to niczym się nie różniło. Reagowaliśmy w sposób prawidłowy, nie znając tych komend, bo ja Darka wcześniej nie uświadamiałem, on też mnie nie uświadamiał, co mam zrobić po wydaniu której komendy. Także chyba było ok. No powiedz ewentualnie o tej kondycji broni, w jaki sposób ona się tam znajduje. W IPS-ce mamy 3 kondycje broni, w jakich można startować. Pierwsza to jest tak zwana opcja 1, czyli broń jest załadowana, przeładowana, nabój jest wprowadzony do komory nabojowej, pokazuję jak to wygląda, czyli na magazynek jest podpięty, broń jest przeładowana, zabezpieczona, w klasie production zrzuca się kurek i w tym momencie po oddobyciu można oddać już strzał. Opcja druga
Opcja druga jest to broń załadowana z komorą pustą, czyli magazynek jest podpięty, ale komora jest pusta, nabój nie jest wprowadzony do komory i w tym momencie po dobyciu broni należy przeładować i można strzelać. Wtedy już strzelamy z kurka odciągniętego, w tym przypadku w pistolecie Shadow w trybie single action. I opcja trzecia, broń całkowicie rozładowana i w tym momencie po sygnale startowym dobywamy broń, podpinamy magazynek, przeładowujemy i rozpoczynamy strzelanie. I to w zasadzie są wszystkie 3 opcje, jakie występują w IPSC. Darku, a wiesz co, bo mnie zastanawia, jak wy ruszacie na przykład jako mundurowi na misję, gdzieś ruszacie w teren, to w jakiej kondycji w ogóle macie broń? Czy ona jest załadowana, przeładowana, komara jest pusta? Wiesz co, to wygląda tak, że jeżeli opuszczasz bazę, czy to na pojazdach, czy też śmigłowcowo, no to masz broń załadowaną. Czyli jeżeli na przykład przekraczasz bramę, czyli tą strefę bezpieczną, pada komenda ładuj i ładujemy wszystko, co mamy przy sobie. Czyli jeżeli to jest pistolet, karabin, strzelba, to wszystko ma być załadowane i nabój znajduje się w komorze nabojowej. To samo się dzieje, jeżeli wchodzimy do śmigłowca. Przed wejściem do śmigłowca jest załadowana broń i już na pokładzie śmigłowca niczego się nie robi. Okej, czyli w pojazdach też poruszacie się z bronią załadowaną, czyli Cały czas. Według mojej nomenklatury jest to opcja 1, tak? Zgadza się. Okej, jasne. To mnie zastanawiało zawsze. Darku, strzeliśmy tor, przejęliśmy na nim 3 postawy strzeleckie. Pierwsza postawa niska, bardzo niska. Ty strzeliłeś się na tyłku, ja strzeliłem z brzucha. Powiedz, dlaczego tak, a nie inaczej? Wiesz co, to wynika z tego, że w momencie, kiedy masz na sobie kamizelkę, ona bardzo często jeszcze ma tutaj dodatkowe magazynki od karabinka, dodatkowo masz hełm na głowie, ta pozycja jest dosyć niewygodna. To wygięcie jest takie dosyć nieprzyjemne, dlatego przyjmuję postawę taką, która będzie dla mnie jakby najbardziej stabilna i najbardziej wygodna. Czyli w tym momencie dla mnie najlepszą pozycją była właśnie ta pozycja na plecach. Tak. Położyłem się na brzuchu z tego względu, że ja tu nic nie mam, tak? Było mi bardzo łatwo szybko zejść do tej pozycji. I potem łatwo było z niej jak gdyby wstać, tak? Czyli jak gdyby główny cel, szybkość wejścia, tak, szybkość wyjścia. Drugie okienko średniej wysokości, ty zszedłeś na kolano, ja do przysiadu. Zrobić taki afgański przysiad, przykuc. Słowiański. Albo i słowiański. Tu znowu chodzi o to, że czym większy masz ciężar na sobie, tym bardziej chcesz mieć tą pozycję stabilną. Czyli w momencie, kiedy zrobiłbym to, co ty, moja pozycja nie byłaby dosyć stabilna, ponieważ w związku z tym, że mam na sobie dosyć duży ciężar, no ona by nie była taka pewna. Wolę przyklęknąć i być pewien tej pozycji, z której będę strzelał. W moim przypadku znowu jak gdyby kluczem była szybkość zejścia, szybkość wyjścia z tej postawy. Ja mam na tyle ją wyćwiczoną, poza tym nie mam oporządzenia na sobie, także tutaj jak gdyby stabilność jest zachowana. Postawa na kolanie jest też popularna, zwłaszcza w grupie seniorów, super seniorów. Wymaga mniejszego wysiłku przy ustabilizowaniu się, no tylko coś za coś, tak? No jest trochę mniej dynamiczne. A od jakiego wieku zaczyna się to seniorska grupa? Senior u nas jest 50+, a super senior 60+. Także... No to jeszcze się nie łapie. Potem mieliśmy strzelanie w ruchu, to chyba tak samo wykonaliśmy. No i na końcu strzelanie z boku przesłony. Ty jesteś leworęczny, widziałem, że tam coś modyfikowałeś chwyt. Tak, bo to jest właśnie, wiesz, takie wykorzystanie taktyczne zasłony. Nie wiem, dlaczego przysłony używasz, ale chodzi o to, że ta zasłona, mamy się jak najmniej wychylić spoza zasłony. Dlatego przechodzę na rękę słabą i w momencie, kiedy muszę się wychylić z prawej strony zasłony, no to używam ręki słabej i używam słabego oka. Przesłona, zasłona, ale to używacie zamiennie, czy? Nie, wiesz co, u nas nie ma czegoś takiego jak przesłona, bo jakby nie funkcjonuje takie słownictwo. Natomiast zasłona, chodzi o to, że ona zasłania mnie przed celem, do którego ewentualnie prowadzę ogień. Jest jeszcze osłona, która mnie osłania przed tym celem. Przez zasłonę pociski mogą przechodzić, czyli ja nie do końca jestem bezpieczny, natomiast za osłoną faktycznie mogę się kryć. A, jasne. No, u nas w IPSC
miejsce, z którego możemy ostrzeliwać, wyznaczają tak zwane linie błędu, więc jeżeli tam linia błędu jest na granicy przesłony, to znaczy, że jeżeli ja stanę na tej linii, to mogę się wychylić, jak gdyby nie ma znaczenia, jak mocno się wychylę. Jeżeli ona by była troszkę dalej, no to wiadomo, że ten wychył byłby trudniejszy. Ja ręki nie muszę zmieniać, no chyba że tak jest skonstruowany tor, że wymaga naprawdę jakiegoś ekstremalnego wychyłu, to wtedy zdarza się, jeżeli to w moim przypadku byłby wychył na lewą stronę, to zdarza się, że wtedy jednorącz się strzela taki tor, no bo jest łatwiej strzelić z jednej ręki niż starać się z obu rąk, trzymając pistolet w ręce prawej w moim przypadku. Przysłony, tak, no Właśnie, taka jest taka właśnie wiesz, ta nomenklatura. kwestia tej przysłony, bo tak jak w moim przypadku, gdybym ja miał coś takiego na wprost celu, to po prostu strzelałbym przez to, ponieważ widzę cel, wiem, że on jest mi widoczny za tą przesłoną, więc prowadziłbym ogień przez tą przesłonę. No u nas tarcze nie strzelają, także nie używamy określenia, że to jest osłona, ponieważ ona przed niczym nas nie osłania, a przesłona, ponieważ ona ma przesłonić tarczę, tak żeby wymusić ruch zawodnika na torze. I przesłony też mamy, tak jak u Ciebie jest osłona, tak, jest twarda, to u nas są przesłony twarde i miękkie. Przesłona twarda to jest taka, przez którą teoretycznie strzał się nie liczy, a przesłona miękka to jest taka, przez którą można strzelać, czyli mógłbyś zrobić, jeżeli to były przesłony miękkie, to co mieliśmy tutaj na torze, normalnie mógłbyś strzelać przez to i zaliczać trafienia. Oczywiście obie są zazwyczaj zrobione z jakiejś siatki czy z innego delikatnego materiału, jednak jeżeli strzał padnie przez przesłonę twardą, to sędzia takiego strzału nie zalicza, czyli tak jakby on ugrząsł w przesłonie. Czyli jakby przesłona, bo w drugą stronę to u nas działa, tak? Przesłona ma nam zasłonić cel, żeby wymusić ruch, tak, a nie dać możliwość schowania się przed celem. Przed celem. Nie? To Rozumiem. jest taka podstawowa różnica. Jeszcze w kwestii nomenklatury mam jedno pytanie, bo słyszałem takie określenia jak ciąg futerałowy. No futerał to mi się kojarzy nie, z instrumentem dętym, a nie z bronią, także o co chodzi? Tak, wiesz co, to jest powszechnie stosowana nazwa do po prostu dobywania broni z kabury, czyli jeżeli robimy trening na ciągu futerałowym, bądź też czasami używamy ciągu kaburowego, chodzi o dobycie broni z kabury. Bardzo często w strzelectwie taktycznym, a szczególnie w jednostkach specjalnych, używa się przejścia z broni długiej na broń krótką i wtedy bardzo często ten ciąg futerałowy jest wykorzystywany. No to nie, ja przynajmniej używam sformułowania dobycie broni. Dobycie z kabury. Tak. A jeszcze słyszałem coś takiego jak prezentacja broni, też trochę... Wiesz co, prezentacja broni, ja nie używam takiego słowa, bo jakby to jest to, w jaki sposób ta broń jest prezentowana przez strzelca, natomiast ja takiego słownictwa nie używam. Jasne, no to czyli to jest u mnie, ja na to mówię złożenie się do strzału, tak? Na przykład. Okej, no dobra, to wszystko jasne. Dziękuję za kolejny odcinek Mixed Shooting Arts. Dzisiejszy odcinek był poświęcony nomenklaturze oraz postawom strzeleckim. Jak się okazuje, część rzeczy robimy podobnie, ewentualne różnice wynikają z priorytetów. Tak? Dla mnie, dla strzelca dynamicznego, priorytetem jest szybkość strzelania, dla Darka, strzelca taktycznego, priorytetem jest jednak chowanie się przed przeciwnikiem. Tak? I oczywiście wygoda oraz to, ile mamy sprzętu na sobie. No tak jest, także myślę, że spokojnie ja mógłbym Twoją technikę zastosować, ty moją. Jest ona bardzo wymienna. Tak jest. O kwestii taktycznej będziemy rozmawiali w innym odcinku. Natomiast już teraz zapraszamy Was do oglądania nas na naszych kanałach Dobrych kanałach YouTube. i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.